W moim dzisiejszym filmie opowiem Państwu o tym, jak Niemcy chcieli zabić Churchilla, Roosevelta i Stalina w czasie konferencji w Teheranie. Ta operacja miała spore szanse na sukces. Dowiecie się, dlaczego tak się nie stało. To historia zupełnie nieznana. A sponsorem dzisiejszego filmu jest Incogni, która pozwala chronić naszą prywatność w sieci. Osobiście na co dzień doświadczam sytuacji, gdy dzwonią do mnie jakieś call centers z dziwnymi ofertami. Korzystając z sieci niemal nieświadomie, pozostawiamy o sobie wiele informacji, które pozyskują brokerzy danych i je sprzedają dalej bez naszej wiedzy. Weźmy na przykład firmy ubezpieczeniowe, które mogą podnieść nam składki, bo kupiły dane o naszych ruchach w sieci i stwierdziły większe ryzyko dla nich. Jako obywatele mamy prawo żądać usunięcia naszych danych z baz, bo jest RODO. Ale tych infobrokerów są setki i osobiste wysyłanie e-maili i monitów zajęłoby nam wiele czasu. A Incogni może to zrobić za nas niemal automatycznie. Wystarczy zarejestrować się na ich stronie i mamy święty spokój. Dlatego gorąco polecam Incogni. Pierwsze 100 osób, które skorzystają z mojego kodu promocyjnego, otrzymają 20% zniżki. A teraz zapraszam na film. Tajna niemiecka operacja, której nadano kryptonim Długi Skok, mogła zmienić przebieg II wojny światowej. Jej celem miało być zlikwidowanie przywódców trzech wielkich mocarstw: prezydenta Stanów Zjednoczonych Franklina Delano Roosevelta, premiera Wielkiej Brytanii Winstona Churchilla i przywódcy Związku Sowieckiego Józefa Stalina. Adolf Hitler wierzył nawet w to, że jeśli uda się ją zrealizować, Niemcy na pewno wygrają wojnę. Pomysł przeprowadzenia tej operacji pojawił się już w maju 1943 roku, gdy niemieckie służby wywiadowcze przechwyciły informacje o tym, że niebawem dojdzie do wspólnego spotkania przywódców Wielkiej Trójki. Problem był tylko taki, że niemieckie służby nie wiedziały, gdzie i kiedy do tego spotkania dojdzie. Zresztą sama Wielka Trójka jeszcze o tym nie wiedziała. Dopiero w październiku 1943 roku podczas moskiewskiego spotkania ministrów spraw zagranicznych mocarstw Kordela Halla, Antoniego Idena i Wiaczesława Mołotowa uzgodniono, że odbędzie się ono 28 listopada 1943 roku w irańskim Teheranie. Tę informację przekazał Niemcom agent o kryptonimie Cicero, zwerbowany przez ludzi Waltera Schellenberga, szefa wywiadu SS. Cicero był kamerdynerem brytyjskiego ambasadora w Ankarze, Sir Hugh Knatchball Hodgsona. To właśnie on dostarczył Niemcom kopię tajnych dokumentów, które udało mu się sfotografować w gabinecie swojego pracodawcy. To właśnie z tych dokumentów Niemcy dowiedzieli się o szczegółach spotkania Wielkiej Trójki w Teheranie. Pozostało im więc tylko zaplanować całą operację i ją przeprowadzić. Ale nie było to proste zadanie z uwagi na wiele uwarunkowań takiej operacji. Zacznijmy od sytuacji, jaka panowała wówczas w Iranie. Ówczesny Iran był państwem, w którym wpływy miały obie ze stron wojennego konfliktu. Irański władca Reza Szach otwarcie sympatyzował z Hitlerem i popierał jego politykę podbojów. Był więc strategicznym sprzymierzeńcem III Rzeszy w tym regionie. Zresztą III Rzesza wcale nie ukrywała tego, że chce wyrzucić Brytyjczyków z Iranu i zająć ich miejsce, co byłoby dla niej niezwykle korzystne w aspekcie podboju Związku Sowieckiego.
z uwagi na irańskie złoża ropy naftowej. To niebezpieczeństwo w porę zauważyli Brytyjczycy i Sowieci. I dlatego 25 sierpnia 1941 roku oba mocarstwa zaatakowały Iran. W rezultacie tego ataku połowę kraju zajęli Brytyjczycy, połowę zaś Sowieci. Reza Szach abdykował i uciekł z kraju. Jego następca Reza Mohammad Pahlawi zmienił polityczny front i zadeklarował lojalność wobec aliantów. Ale niebawem w Iranie pojawił się kolejny polityczny gracz – Stany Zjednoczone, które wysłały tam kontyngent swojego wojska. Ten kontyngent przejął od Brytyjczyków kontrolę nad strategiczną transirańską linią kolejową. Amerykanie za pomocą swoich doradców ulokowali również swoje wpływy w rządzie Mohammada Rezy Pahlawiego. Niejako po drugiej stronie tych wpływów byli Niemcy, którzy rozbudowali wówczas w Iranie sieć swoich przedstawicielstw. Taka sytuacja bardzo szybko wywołała tajną wojnę pomiędzy służbami obu stron. W Iranie swoje rezydentury miały brytyjskie SIS i SOE, sowieckie NKWD i amerykańska OSS. Ich przeciwnikami były w Iranie niemieckie Sicherheitsdienst i Abwehra. Ale niemieckie służby mogły liczyć w Iranie na pomoc sporej niemieckiej mniejszości, która tam zamieszkiwała. To właśnie z tego powodu niemieckie służby miały w Iranie znacznie więcej swoich agentów niż ich alianccy przeciwnicy. Jednym z nich był Ernst Mercer, współpracujący z Abwehrą, który odegrał kluczową rolę w niemieckiej operacji. Zanim ją niemieckie służby zaplanowały, przeanalizowały swoje wcześniejsze operacje wywiadowcze, jakie prowadziły za granicą. Dopiero po tych analizach przygotowały plan operacji Długi Skok. Tyle tylko, że ulegał on później jeszcze wielu istotnym zmianom. Głównie dlatego, że pojawiły się problemy z dotarciem wykonawców operacji do Teheranu i ich późniejszą ucieczką z Iranu. Ostatecznie postanowiono wysłać do Iranu 2 kilkudziesięcioosobowe zespoły niemieckich dywersantów, złożonych głównie ze spadochroniarzy SS. Pierwszy z nich został zrzucony 22 listopada 1943 roku w rejonie miasta Kazwin, położonego na północny zachód od Teheranu. Drugi zespół dywersantów zrzucony został 2 dni później, 24 listopada 1943 roku w rejonie jeziora Darajcze-je-Namak, położonego kilkadziesiąt kilometrów od Teheranu. Oba zespoły zamierzały przedostać się do Teheranu i tam oczekiwać na dogodny moment do rozpoczęcia całej operacji. Ale o wylądowaniu niemieckich dywersantów bardzo szybko dowiedzieli się Brytyjczycy i Sowieci. Tych pierwszych poinformował o tym wspomniany Ernst Mercer, który, jak się później okazało, obok współpracy z Abwehrą współpracował również z brytyjską SIS. Z kolei Sowieci dowiedzieli się o niemieckich dywersantach w Iranie zupełnie przypadkowo. Hans Ulrich von Ortel, oficer wywiadu SS i jeden z tych, którzy znaleźli się wówczas w Iranie, był wcześniej na froncie wschodnim. Tam, przy kartach i alkoholu, wygadał się, że Niemcy planują przeprowadzenie specjalnej operacji w Iranie, w której on weźmie udział. Odbiorcą informacji Ortela był Paul Wilhelm Siebert, który w rzeczywistości był sowieckim agentem Nikołajem Iwanowiczem Kuzniecowem. Po jakimś czasie o niemieckich dywersantach dowiedzieli się również Amerykanie. W ten właśnie sposób służby alianckie zaczęły na nich polowanie. Szczególnie bezwzględnie robiło to sowieckie NKWD,
które co jakiś czas skrytobójczo mordowało jakiegoś prominentnego Niemca. Ale pomimo tego operacja Długi Skok weszła w kolejną fazę realizacji. Do Teheranu dotarły dwie niewielkie grupy z obu zrzuconych zespołów dywersantów. Pierwszą z nich dowodził wspomniany Hans-Ulrich von Ortel, natomiast drugą Lothar Schellhorn z Abwehry. Pozostałych dywersantów z obu zespołów po jakimś czasie znaleziono martwych przy drogach wiodących do irańskiej stolicy. W każdym razie grupy Ortela i Schellhorna dotarły do Teheranu i zainstalowały się w domu Ernsta Mersera, gdzie przebywał również Winifred Oberg, oficer Schellenberga mający nadzorować przebieg całej operacji. Tak naprawdę Mercer był jedynym łącznikiem dywersantów ze światem zewnętrznym i znał ich zamierzenia. W odwodzie Niemcy mieli jeszcze grupę spadochroniarzy dowodzoną przez Rudolfa von Holtena-Flüga z SS, która przybyła znacznie wcześniej do Teheranu. Ten ostatni, niejako wbrew planom operacji, postanowił sam wziąć na siebie główny ciężar działań. Aby ustalić, gdzie obradować będzie Wielka Trójka, Holten zwrócił się o pomoc w tej sprawie do Misbaha Ebtehadża, irańskiego mistrza sztuki walki Pahlewani, który, jak się później okazało, miał kontakty zarówno z brytyjskimi, jak i amerykańskimi służbami. Ebtehadż, wiedząc o tym, że Amerykanie i Brytyjczycy poszukują grupy Holtena, postanowił ubić interes z obydwiema stronami. Najpierw obiecał Holtenowi, że dostarczy mu potrzebnych informacji, a potem obiecał Amerykanom, że wskaże miejsce pobytu Holtena. W obu przypadkach zażądał za to sporych pieniędzy. Jednak Amerykanie takich pieniędzy, jakich chciał Ebtehadż, nie mieli i dlatego postanowili pójść po pożyczkę do swojego dobrego znajomego Ernsta Mersera, u którego, jak już wspomniałem, przebywali niemieccy dywersanci. Owo splątanie interesów obu stron nie było jednak sprzymierzeńcem operacji Długi Skok i nie mogło też trwać zbyt długo bez żadnych konsekwencji dla niej. Gdy 1 grudnia 1943 roku obrady Wielkiej Trójki zaczęły dobiegać końca, sytuacja uległa wreszcie rozwiązaniu. Ludzie Ebtehadża, który, jak się okazało, był również związany z brytyjskimi służbami, wdarli się do kryjówki grupy von Holtena i ich rozbroili. Przekazano ich następnie irańskim władzom, które oddały ich później w ręce aliantów. Aresztowano również grupę Ortela i Schellhorna, którzy mieli swoją bazę u Mersera. Tak dobiegła końca operacja Długi Skok, w ramach której Niemcy zamierzali zlikwidować Roosevelta, Churchilla i Stalina. Postawmy jednak pytanie, co rzeczywiście by się stało, gdyby ta operacja Niemcom udała się? Zacznijmy od tego, że ani w Związku Sowieckim, ani w Wielkiej Brytanii nie istniały wówczas żadne procedury dotyczące sukcesji po śmierci ich przywódców. Tylko w Stanach Zjednoczonych było zapisane w konstytucji, że w przypadku śmierci prezydenta władzę w kraju przejmie urzędujący wiceprezydent. Na pewno w Wielkiej Brytanii zaczęłaby się wówczas rywalizacja o schedę po zastrzelonym Winstonie Churchillu. Zapewne walczyłby o nią szef brytyjskiej dyplomacji Anthony Eden, a także lider opozycyjnej Partii Pracy Clement Attlee. Być może do tej walki włączyłby się również John Anderson, przewodniczący Tajnej Rady Jego Królewskiej Mości, wyznaczony przez Churchilla jako ewentualny jego następca. Tak czy inaczej, w Wielkiej Brytanii doszłoby wtedy do politycznego zawirowania. Ale jeszcze większe zawirowanie wywołałaby śmierć Stalina, której skutkiem byłaby walka
wewnątrz sowieckiego biura politycznego o przywództwo, której skutków nie sposób przewidzieć. Jeszcze gorszym scenariuszem byłoby to, gdyby w ramach operacji Długi Skok Niemcom udało się zabić także obecnych na konferencji ministrów spraw zagranicznych i szefów sztabów. Na pewno zawirowania polityczne związane z koniecznością obsadzenia tych stanowisk byłyby wtedy jeszcze większe. Tak czy inaczej, powodzenie operacji Długi Skok na pewno wpłynęłoby na dalszy przebieg wojny. Być może nawet doszłoby wówczas do podpisania układu o zawieszeniu broni z Niemcami. Ale i tak podpisanie takiego układu zależałoby od tego, kto przejąłby władzę w Związku Sowieckim, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. W następnym moim filmie opowiem Państwu historię Olega Zakirowa, majora z KGB, który w swoim śledztwie w sprawie zbrodni katyńskiej dokonał wielu kluczowych ustaleń, za co później został zwolniony ze służby. Obawiając się zemsty swoich kolegów z KGB, Zakirow uciekł do Polski. Ta jednak nie wyciągnęła do niego pomocnej ręki. Ten film zatytułowałem „Jak Trzecia RP zdradziła Olega Zakirowa, swojego człowieka w KGB”. Gorąco zapraszam do oglądania. Partnerem kanału Zakazane Historie jest Ministerstwo Edukacji i Nauki, którego celem jest budowanie nowoczesnej szkoły, rozwijanie kompetencji przyszłości oraz zapewnienie wszystkim uczniom równego dostępu do edukacji wysokiej jakości, a także dbanie o innowacyjny rozwój polskiej nauki i jej aktywną współpracę z gospodarką. Dziękuję za wsparcie kanału Zakazane Historie srebrnym patronom, wśród których są pan Dariusz Kwoka, pan Grzegorz Łojko, kantor internetowy.pl oraz biosna.pl. Zachęcam wszystkich do dalszego wspierania mojego kanału. Wszelkie informacje na ten temat znajdziecie w opisie pod filmem. Zachęcam Państwa do oglądania filmów na kanale Historia na blachę. Ten kanał prowadzi 13-letni Franciszek Sydor, który zainteresował się historią i sam zaczął ją opowiadać. Wesprzyjcie go Państwo, dokonując subskrypcji jego kanału. Link do kanału znajduje się w opisie pod filmem. Jeśli podobał się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę i kliknijcie subskrybuj.